Cześć! Chciałbym dzisiaj rozpakować kolejną paczkę, która znowu leży u mnie w warsztacie już od dłuższego czasu. Ostatnio w poprzednich nagraniach oglądaliśmy m.in. stary polski odkurzacz typ Zelmer 03 z początku lat 70. i inny polski odkurzacz typ 102B z początku lat 80. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy się cofnęli trochę dalej w przeszłość do drugiej połowy lat 50. W tej paczce powinien znajdować się polski odkurzacz Alfa, chyba z roku 1957. Mogę Wam na razie pokazać tutaj z boku fotografię, która towarzyszyła ofercie sprzedaży tego odkurzacza w internecie, a za chwilę rozpakujemy tę paczkę i zobaczymy, co tak naprawdę się w niej znajduje. To jest dekielek pokrywa wlotu powietrza do odkurzacza, niestety pęknięty, ale spróbuję to skleić. Na szczęście nie rozpadł się zupełnie. Sprawdziłem jeszcze wśród tego wypełnienia kartonu, ale wydaje mi się, że nie ma tutaj worka na kurz, co nie jest jakimś problemem, bo do tych odkurzaczy powinno pasować dosyć dużo późniejszych worków. Na razie założę ten dekielek. To jest polski odkurzacz Alfa typ A2, wyprodukowany przez rzeszowską fabrykę sprzętu gospodarskiego w Rzeszowie. Na pierwszy rzut oka nie jestem pewien, z którego roku jest ten odkurzacz. Spójrzmy na tabliczkę znamionową. Tutaj mamy logo Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego, Rzeszów, typ odkurzacza A2, napięcie 220 V, moc 400 W, numer odkurzacza 6977, seria 7. Niestety nie ma tutaj daty produkcji. Nad tą datą zastanowimy się za chwilę. Być może jakieś wskazówki znajdziemy też w środku. No na pewno jest to odkurzacz w wieku co najmniej emerytalnym. Obejrzyjmy stan tego odkurzacza. Tutaj widzieliśmy już, że przednia pokrywa worka na kurz, którego zresztą nie ma, jest lekko pęknięta. Pokrywa silnika jest nieco pęknięta od dołu, aczkolwiek to nie przeszkadza w jej zamocowaniu. Nie jestem pewien, prawdę mówiąc, czy jest to oryginalna pokrywa, czy nie została czasami wstawiona później z odkurzacza Alfa 2. Jak widzicie, ten odkurzacz jest wyposażony w takie metalowe płozy czy szyny, na których stał, natomiast tutaj na tej pokrywie silnika, bakelitowej pokrywie silnika, widać też nóżki, takie jak w typowych, może pokażę to tutaj, w typowych odkurzaczach Alfa 2, one się tutaj wydają z uwagi na te płozy zbędne. Prawdopodobnie oryginalnie powinna tutaj po stronie silnika znajdować się także taka pokrywa bez tych nóżek, aczkolwiek tego nie jestem do końca pewien. Widziałem nie tak dawno chyba dwa inne odkurzacze Alfa, również z płozami, i obydwa miały też te nóżki, no więc albo we wszystkich nich wymieniono te pokrywy, albo te pokrywy były po prostu produkowane standardowo z nóżkami, a w niektórych odkurzaczach Alfa montowano także te płozy. Nie wiem, tego nie jestem pewien. Jeżeli widzieliście stary polski odkurzacz Alfa tutaj z pokrywą bez tych dodatkowych nóżek, dajcie proszę znać. Odkurzacz jest, powiedzmy, w średnim stanie. Tutaj mam wrażenie, że była wymieniana czy reperowana ta skórzana rączka. Przyklejone są na nim jakieś naklejki, prawdopodobnie po poprzednich naprawach z jakimiś numerami. Na pewno jest wymieniona wtyczka. Tutaj oryginalnie powinna być inna, bakelitowa. Mimo wszystkich śladów użytkowania i jakichś uszkodzeń, pęknięć, bardzo się z tego odkurzacza cieszę. Ten model odkurzacza Alfa produkowany był dość krótko i
dzisiaj wcale nie jest bardzo często spotykany. Jeśli chodzi o datę produkcji tego odkurzacza, w 1958 roku Alfę typ A2, a więc taki odkurzacz jak ten, zastąpił taki model Alfa 2 typ A5. Ten akurat jest z lutego 1959 roku. Pokazywałem go już zresztą w jednym z poprzednich nagrań. Link do tego nagrania zamieszczę na końcu. A kiedy dokładnie rozpoczęła się produkcja Alfy, nie jestem całkowicie pewien. W kronice zakładów Zelmer mowa jest o 1953 roku, chociaż wczesne modele Alfy znacznie się różniły od tego. Miały przede wszystkim metalowe, a nie bakelitowe pokrywy po obu stronach korpusu, od strony wlotu i wylotu powietrza. To na przykład jest taka wczesna, typowa pokrywa wlotu powietrza do odkurzaczy z Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego. A kiedy pojawił się taki model odkurzacza Alfa z bakelitowymi pokrywami? Wydaje mi się, że bakelitowe pokrywy wprowadzono dopiero w roku 1957. Jak przeczytałem w kronice zakładów Zelmer, wtedy właśnie w fabryce uruchomiono Wydział Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PR20. Przeczytam Wam króciutki fragment tej książki. Początki przetwórstwa tworzyw sztucznych w Zelmerze, oczywiście wtedy fabryka nazywała się jeszcze Rzeszowską Fabryką Sprzętu Gospodarskiego, nazwy Zelmer nie używano, sięgają lat 1957-1958. Wówczas to rozpoczęto produkcję bakelitowych części do odkurzaczy w ilości kilku tysięcy sztuk miesięcznie. Przy czym produkcję tę prowadzono na 2 praskach zwanych potocznie kozłami. Dopiero w początku lat 60. kupiono i wprowadzono do produkcji wtryskarki do przetwórstwa tworzyw termoplastycznych. I przeczytam Wam jeszcze jeden fragment dotyczący wczesnej historii odkurzaczy. Przetwórstwo tworzyw sztucznych. Tworzywa sztuczne w Zelmerze rozpoczęto stosować w 1957 roku. Produkowano wówczas z tworzyw termoutwardzalnych metodą prasowania detale do froterek oraz odkurzaczy Alfa 2 i Gamma 2. Ale uwaga, my mamy jeszcze tutaj do czynienia z odkurzaczem Alfa. Prymitywna konstrukcja pierwszych form, niedokładności ich wykonania oraz niedokładności pras powodowały występowanie dużych wypływek, które musiały być mechanicznie usuwane, co z kolei wywoływało konieczność polerowania wyprasek. Tak więc, skoro obróbka bakelitu zaczęła się w Rzeszowie w roku 1957, a już w 1958 pojawił się model Alfa 2, wychodziłoby więc na to, że w tym kształcie z bakelitowymi pokrywami odkurzacz Alfa produkowany był właśnie w roku 1957, może też na początku roku 1958. Jeżeli macie jakieś datowane egzemplarze podobnej Alfy z innych lat, dajcie proszę znać. Niedawno widziałem na nagraniu na YouTube prawie identyczną Alfę, jedynie w innym kolorze ze zbiorów Muzeum w Mikołowie. Niestety nie jest przy niej podana data. Link do tego nagrania zamieszczę w opisie. No dobrze, do porównania z odkurzaczem Alfa 2 jeszcze wrócimy pod koniec nagrania. Pokażę Wam też kilka innych pokrewnych urządzeń. No ale teraz rozmontujmy ten odkurzacz, zobaczmy co ma w środku i czy w ogóle da się uruchomić. No tak, tutaj trzeciej śruby brakuje. Postawmy ten odkurzacz w pionie. No i tutaj niestety jest spore rozczarowanie. Widzę, że w tym odkurzaczu został już wymieniony oryginalny silnik na znacznie nowszy. Jeżeli dobrze widzę, jest to silnik z zakładów Silma w Zagórzu. Zaraz go wyjmiemy, zobaczymy jaki dokładnie typ, prawdopodobnie jakiś z lat 80.
Tego się troszkę obawiałem, kiedy zobaczyłem te stemple, te naklejki wskazujące na to, że odkurzacz był w naprawie, no ale na to nic nie poradzimy. Jest to niestety bardzo częsty przypadek, jeżeli chodzi o stare odkurzacze, które długo były wykorzystywane i wielokrotnie naprawiane. Klucz 9. OK. Sama ta klamra mocująca silnik wydaje się oryginalna. No niestety do niej przymocowano znacznie nowszy agregat ssący. Dobrze, teraz z drugiej strony. No i mamy agregat ssący typu RH5500A produkowany w fabryce Silma w Zagórzu na licencji Hitachi. Tutaj sądząc po kondensatorze, on jest w ogóle dość nowy, pochodzi z 1993 roku. Co ciekawe, w samym odkurzaczu wydaje mi się, że znajduje się ciągle jeszcze oryginalna pokrywa agregatu ssącego, który znajdował się fabrycznie razem z gumową uszczelką. Tutaj mamy przewody z kabla zasilającego. Jeden z nich idzie do włącznika. Tutaj wychodzi przewód z włącznika, łączy się z przewodem idącym do kondensatora i do silnika, a drugi przewód z kabla zasilającego idzie już bezpośrednio do kondensatora i do silnika. Tutaj są jakieś takie połączenia. Wszystko to porozcinam i połączę jeszcze raz i porządnie zaizoluję. Tu rozetnę na razie. I tutaj też. Przewód zasilający, silnik i korpus odkurzacza, który możemy teraz spokojnie wyczyścić. Prawdę mówiąc, nawet mam agregat ssący, który prawdopodobnie powinien być zamontowany w tym odkurzaczu, no ale on jest częścią innego urządzenia, innego zabytkowego urządzenia, nawet starszego niż ta Alfa. Pokażę go Wam przy okazji innego nagrania. Zobaczmy, w jakim stanie są w nim szczotki. Ostatnio taki silnik oglądaliśmy przy okazji prezentacji odkurzacza Zelmer typ 102B. Całkiem niezła szczotka. Z 1981 roku. A ten cały model silnika znajduje się w katalogu, który też już pokazywałem, katalogu silników elektrycznych małej mocy z 1975 roku. Prawdopodobnie także w jego nowszym wydaniu, którego jeszcze nie pokazywałem, z 1984 roku. Dobrze. Druga szczotka pewnie też jest dobra, ale sprawdźmy. Wszystko w porządku. Tak czy inaczej, zabytkowy czy nie, o silnik warto zadbać. Sprawdźmy. Szczotki działają. Tutaj zwarcia nie ma. A skoro mam już wyjęty miernik, sprawdźmy też, czy działa włącznik w tym odkurzaczu. Wyłączony. Włączony. Wyłączony. Sprawdźmy, włączony jeszcze raz. Tak. Nie ma tutaj gdzieś przejścia na obudowę? Nie ma. Włącznik działa, przewody idące do włącznika są w dobrym stanie, nie będę go odkręcał. Wezmę teraz całą obudowę odkurzacza do wyczyszczenia. Posmaruję ją także od środka odrdzewiaczem, a potem wszystko to z powrotem zmontujemy.
Odkurzacz jest już wyczyszczony i przygotowany do ponownego złożenia, ale przedtem chciałbym Wam pokazać jedną fajną rzecz. Mianowicie, jak taki odkurzacz alfa wyglądał przed rokiem 57, 58, przed czasem, kiedy zaczęto stosować te bakelitowe pokrywy. Na początku pokazywałem Wam tę metalową pokrywę wlotu powietrza. Załóżmy ją jeszcze raz, chociaż ona tutaj to zapięcie nie do końca do niej pasuje. Tutaj tak naprawdę jeszcze na tym korpusie byłaby taki metalowy, chromowany kołnierz. No tego nie mamy, ale poza tym wszystko wygląda tak, jak powinno. A dodatkowo przyniosłem od innego, starego polskiego odkurzacza taki silnik, który moim zdaniem jest bardzo zbliżony do tego, który powinien oryginalnie znajdować się w tej Alfie. Włóżmy ten silnik, ja nie będę go przykręcał, ale chciałbym Wam pokazać. On powinien w korpusie trzymać się na takiej gumowej uszczelce i tutaj powinien być przykręcony z boku do korpusu odkurzacza. Załóżmy teraz pokrywę silnika. Pasuje bardzo ładnie. Nawet te dziury przewidziane na śruby są w odpowiednich miejscach. Tutaj przełącznik jest na górze. No i gdzieś w połowie lat 50. taka Alfa wyglądałaby mniej więcej w ten sposób. Przyznaję, że bardzo chętnie bym ten odkurzacz tak już zostawił z tymi metalowymi pokrywami, no ale oczywiście wypożyczyłem je od innego odkurzacza i muszą do niego wrócić. Wyjmijmy z powrotem silnik. Spójrzcie, to jest przednia pokrywa tej części z turbinami silnika, która znajdowała się w tej Alfie i ona jest praktycznie identyczna. Także myślę, że ten silnik jest bardzo zbliżony do tego, który oryginalnie znajdował się w tej Alfie. Niestety o tym silniku jeszcze bardzo mało wiem. Jeżeli rozpoznajecie typ tego silnika, na nim nie ma niestety poza numerem żadnych oznaczeń. Bardzo bym Was prosił o informacje w komentarzach. Na razie odkładam ten silnik, będziemy się z nim zajmować w innym nagraniu. Możemy przystąpić do ponownego złożenia tego odkurzacza. Zamontuję w nim na razie ten silnik, który w nim znalazłem, silnik Silme RH 5500A z początku lat 90. Zobaczymy zresztą, czy on działa, ale mam nadzieję, że w przyszłości znajdę stary silnik pasujący wiekiem i typem do tej Alfy. Przy okazji jeden ze znajomych pytał mnie, w jaki sposób w starym odkurzaczu zamontować taki silnik. Pokażę, jak to było zrobione tutaj. Tak jak powiedziałem, ktoś posłużył się starą pokrywą z silnika, który był tutaj oryginalnie zamontowany i ta pokrywa przez tutaj wywiercone z boku dziurki, przewiercone aż przez gumową uszczelkę, jest po prostu śrubkami przykręcona tutaj do obudowy tego odkurzacza. Gumę wsuwamy tutaj w korpus odkurzacza. Ok, włożyłem teraz tutaj pokrywę silnika. Tu z jednej strony już trafiłem śrubką w otworek i mogę chyba założyć nakrętkę. No dobrze, trafiłem też tutaj śrubą z drugiej strony. Tutaj widać końcówkę śruby i myślę, że też mogę już tutaj założyć nakrętkę. Ok, dokręciłem te dwie śrubki trzymające tutaj tę pokrywę silnika, która tworzy nam ściankę pomiędzy częścią silnikową a częścią, w której powinien znajdować się worek na kurz. I teraz możemy włożyć ten nowy, znacznie mniejszy od oryginalnego silnik. Tutaj zauważyłem, że jeszcze była taka amortyzująca podkładka, ewidentnie wycięta z jakiejś z dużej, starej dętki. No więc wkładam tutaj tę amortyzującą podkładkę i mogę teraz włożyć silnik. O, wygląda to w ten sposób. Silnik mamy już wstawiony do odkurzacza. Tutaj w komplecie była też taka amortyzująca podkładka
od silnika Silma. No jeżeli byśmy jej nie mieli, to trzeba kombinować tutaj też z gumy coś wyciąć. I na wierzch idzie klamra trzymająca ten silnik w obudowie. Tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że jest to oryginalna klamra od silnika, który był tutaj zamontowany. Jeżeli takiej klamry nie macie, no to niestety trzeba z jakiegoś kawałka dosyć mocnego metalu sobie taką klamerkę dopasować, która silnik tutaj będzie porządnie trzymała. Ona ma tutaj podkładki po obu stronach, montowane w ten sposób, tutaj także, i jest po prostu śrubami przykręcona tutaj do obudowy. W ogóle odkręcę go troszeczkę na bok, bo tutaj mocowanie szczotek przeszkadza mi przy przykręcaniu. Troszkę z jednej strony. Troszkę z drugiej strony. Silnik jest tutaj naprawdę solidnie zamontowany. Klamra trzyma go bardzo mocno, on się tutaj nie obraca, nie rusza. Teraz możemy podłączyć wszystkie przewody. Wyczyściłem ten kabel zasilający. O tym, że wtyczka jest nieoryginalna, już mówiłem i przy najbliższej okazji wymienię ją na bakelitową. Natomiast wydaje mi się, że sam ten kabel zasilający o takim trochę jakby granatowym, czy fioletowym, czy wiśniowym zabarwieniu jest oryginalny. Przeprowadzę go najpierw przez otwór tutaj w pokrywie. Tutaj, prawdę mówiąc, przydałaby mi się jeszcze taka solidna, gruba, gumowa osłonka, no ale niestety na razie takiej nie mam. Nie będę tych kabli lutował, tak jak one były, kiedy rozkręcałem ten odkurzacz, ponieważ mam nadzieję, że jednak uda mi się zdobyć prędzej czy później inny, pasujący tutaj silnik. Więc nie będę tego wszystkiego znowu rozcinał, rozlutowywał. Założę po prostu taką potrójną kostkę. Podłączymy to w ten sposób. Tutaj damy dwa przewody z kabla zasilającego. Raz i dwa. Tutaj damy jeden przewód idący do włącznika, który będzie się łączył z jednym przewodem z kabla zasilającego. Przewód idący do włącznika i jeden przewód idący do silnika, do kondensatora i do silnika. Tutaj zamontujemy przewód wychodzący z włącznika. A tutaj z drugiej strony będzie się z nim łączył przewód idący do silnika. Sprawdźmy to jeszcze raz. Tutaj mamy kabel zasilający. Jeden z przewodów kabla zasilającego łączy się z przewodem idącym do silnika. Drugi przewód z kabla zasilającego łączy się z przewodem idącym do włącznika w rączce. Tutaj wychodzi drugi przewód od włącznika w rączce i łączy się z drugim przewodem idącym do silnika. Wszystko powinno działać. Tutaj jeszcze jedną rzecz zrobiłem, żeby ten kabel przy jakimś pociągnięciu nie wyrwał się razem z tymi przewodami. Znalazłem jakąś taką blaszkę i tutaj przez dwa otworki przykręciłem go dosyć mocno tutaj do tej klamry i do tej gumowej amortyzującej podkładki. To się naprawdę mocno trzyma. Myślę, że będzie teraz zabezpieczony przed jakimś wyrwaniem. Nie wygląda to może jakoś pięknie, ale tak jak mówię, prędzej czy później i tak będę cały ten silnik wymieniał. A kostkę tutaj jeszcze taśmą izolacyjną troszeczkę przyczepiłem z boku, żeby
nie pętała się tutaj po całym tej części silnikowej. No i mogę teraz zamykać pokrywę. Dobrze, mamy tutaj z boku otwory na śruby. Nie za mocno, bo stary bakelit chętnie pęka. Tak jak wspomniałem, tutaj jeszcze przydałaby się taka gruba gumowa osłonka na wylocie kabla. Ale on się tutaj dobrze trzyma. Dobrze. No i teraz powinniśmy założyć worek na kurz. Wydaje mi się, że oryginalnie ten worek powinien wyglądać tak, z takim metalowym kołnierzem. Ten wyjąłem z tego starego polskiego odkurzacza, który Wam pokazywałem. A ja tutaj na razie przynajmniej założę taki worek. Wydaje mi się, że to jest od radzieckiej czajki. Przynajmniej był w komplecie z jedną z czajek. Nie jest mi potrzebny. On tutaj może 100% nie pasuje. To znaczy średnicę ma dobrą, ale nie ma tutaj żadnej gumowej uszczelki i trochę lata. Ale lepsze to na razie niż nic. No i teraz zakładamy bakelitową pokrywę. Przypinamy klamerki. I można powiedzieć, że odkurzacz Alfa jest ponownie zmontowany. Warto byłoby teraz przed uruchomieniem go sprawdzić, czy on w ogóle działa. Zróbmy taki mały test na wtyczce. Wydaje się, że jest połączenie. Teraz nie ma. Teraz jest. Myślę, że warto spróbować i podłączyć po prostu ten odkurzacz. No cóż, ten odkurzacz działa zupełnie nieźle. Chodzi dosyć głośno, ale przyznaję, że siła ciągu jest całkiem przyzwoita. No ale musimy mieć na uwadze, że nie jest to oryginalny silnik, który powinien być w tym odkurzaczu zamontowany i na pewno nie tak brzmiał ten odkurzacz pod koniec lat 50. Bardzo się cieszę, że już niedługo będziemy mogli obejrzeć ten inny, stary polski odkurzacz, który przy okazji pokazywałem z oryginalnym silnikiem i mam wielką nadzieję, że tam ten silnik będzie działał. Na koniec proponuję, abyśmy na chwilę wrócili do porównania tej Alfy z odkurzaczem Alfa 2 z 1959 roku. Pod względem wielkości i kształtu są to urządzenia praktycznie identyczne, pomijając te metalowe płozy w Alfie. Przypomnę, że w Alfie 2 z 1959 roku zamontowany jest oryginalny silnik importowany z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, silnik typu EM87/30K o mocy pobierania 400 W, wyprodukowany w fabryce przełączników elektrycznych w miejscowości Opach. No i warto też pamiętać, że ten kształt odkurzacza zapoczątkowany przez Alfę pod koniec lat 50. i kontynuowany potem przez Alfę 2 zachował się właściwie do początku lat 70. Poza tym odkurzaczem z roku 59 pokazywałem już w innych nagraniach, na przykład odkurzacz Alfa 2 z roku 1960, z roku 1969 albo najnowszy ze wszystkich Alf 2, które posiadam w kolekcji, odkurzacz Alfa 2 z roku 1970.
A skoro już mówimy o kształcie tych odkurzaczy alfa, czy później alfa 2, no to powstaje pytanie, skąd wziął się ten kształt, czy jak kto woli design odkurzacza alfa z bakelitowymi pokrywami. Bardzo zaintrygował mnie stary czechosłowacki odkurzacz Elektropraga, który jak widzicie jest praktycznie identyczny, jest może troszeczkę dłuższy od alfy. Ma też takie podobne metalowe płozy. Generalnie mam wrażenie, że jest on troszeczkę bardziej solidnie wykonany, troszeczkę bardziej z dbałością o szczegóły, ale generalnie jest to bardzo, bardzo podobna konstrukcja. Tym odkurzaczem, jego historią, budową i ewentualnym wpływem na polską alfę zajmiemy się jednak w zupełnie innym nagraniu. No i to wszystko na dzisiaj o tym odkurzaczu alfa z roku 1957 albo 1958. Odkurzacz jest całkiem fajny, szkoda oczywiście, że nie znaleźliśmy w nim oryginalnego silnika, ale tak czy inaczej zajmie należne mu miejsce na półce z kolekcją starych odkurzaczy, a do tych najstarszych polskich odkurzaczy z Rzeszowa z pierwszej połowy czy z połowy lat 50. na pewno będziemy wracać. Dzisiaj był taki mały przedsmak, oglądaliśmy przynajmniej elementy takiego jeszcze starszego odkurzacza. No i to chyba wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia, do następnego razu. Aha, jeżeli macie jakieś wspomnienia związane z takim odkurzaczem alfa z domu rodziców, dziadków czy pradziadków, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Bardzo się z tego będę cieszył. Cześć, do zobaczenia.